Buongiorno, signore and signores. Dotarliśmy do Genui na zachodzie Włoch. Aby tutaj dotrzeć, skorzystaliśmy praktycznie z każdego środka transportu. Jechaliśmy samochodem, potem lecieliśmy samolotem, jechaliśmy autobusem i pociągiem z 2 przesiadkami. Aby zamknąć pulę tego transportu na długie odległości, został nam już tylko jeden. A tym ostatnim środkiem transportu, który nam pozostał, jest statek. A więc wsiadamy na tego 350-metrowego kolosa i ruszamy w naszą miesięczną podróż przez morza i ocean. Dostałam numer startowy, patrzcie. Made my roommate hide our pictures so that I didn't see him again. No i weszliśmy na statek. Poczęstowani zostaliśmy lampką szampana. No i rozpoczynamy naszą przygodę. Welcome on board. Dotarliśmy do naszej kajuty, która będzie naszym domem przez najbliższe 24 dni. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo podekscytowani, bo zawsze marzyliśmy o takiej podróży. A teraz chodźmy zobaczyć, jak odpływamy od wybrzeży Włoch. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Poszukujemy wyjścia ze statku. Jak zwykle trafiliśmy w miejsce przeznaczone dla załogi. Kazali nam iść prosto. Idziemy. Słuchajcie, my to zawsze opuszczamy wszystko od tyłu. Jesteśmy w Marsylii, no i musimy dostać się jakoś do centrum. Niestety nie możemy skorzystać z autobusu, który stoi gdzieś tam za mną, ponieważ no nie jest on dostępny, to jest trochę słabe, szczerze mówiąc. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc idziemy poszukiwać innego środka lokomocji na własną rękę. No i co tu dużo mówić, zdecydowanie taniej, bo taki autobus, który zamawiamy sobie na statku, kosztuje 16 euro za osobę. Autobus z komunikacji publicznej kosztuje euro 70. Jak się okazało, można to zrobić jeszcze taniej, bo niecałe 10 minut od statku znajduje się przystanek darmowego autobusu dojeżdżającego do centrum. Po około półgodzinnej przejażdżce autobusem dotarliśmy do centrum Marsylii. Marsylii, która jest drugim po Paryżu największym miastem w Francji. Założona została w 600 roku przed naszą erą przez Greków, później zdobył ją Juliusz Cezar i to właśnie Rzymianie nadali Marsylii, a raczej Prowansji, w której skład wchodzi Marsylia, nazwę. Na polskie tłumaczenie brzmiałaby ona nasza prowincja. Dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki, czyli Katedry La Major, która jest jednym z największych kościołów w całej Francji. No i niestety, nawet jeżeli dostosowanie jest, fajnie, że jest, to jakby działało, to już w ogóle byłoby super. Do wejścia głównego katedry prowadzą schody. Gocha weszła i zapytała się, czy może gdzieś jest jakiś podjazd. Niestety podjazdu brak. Jednak to, co najważniejsze w tym miejscu, to rzeźby znajdujące się nad wejściem głównym. Znajduje się tam Jezus Chrystus, Maria Magdalena, ale także Łazarz. Łazarz, który był pierwszym biskupem Marsylii. W 2013 roku Marsylia otrzymała tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i z tej okazji wybudowano muzeum, Muzeum Mucem, Muzeum Cywilizacji. Pięknie tu widać, jak można połączyć nowoczesność z tradycją. Szklana nowoczesna bryła mucem za pomocą długiej betonowej kładki przechodzi Fort Świętego Jana. To chyba było najszybsze zwiedzanie w naszej historii. Niestety wczoraj mieliśmy ponad 4 godziny opóźnienia w wypłynięciu z racji na jakieś kontrole i przez to do Marsylii dopłynęliśmy dużo później, no i mieliśmy tylko 1,5 godziny na zwiedzanie. Wracamy zatem już na statek.
wake up and get dressed in the clothes that I want.